No, zaczynajmy. Zaczynajmy dyskusję. I chciałbym Wam przedstawić 3 rozdziały, 1., 2. i 3 o służbie duszy. Jezus powiedział: kto straci swoje życie z mojego powodu, odnajdzie je. Czerwona Księga powstała w dużej mierze dlatego, że Jung doświadczył straty swojej duszy. Po zerwaniu z Freudem, co było olbrzymim ciosem, nie wiedział, kim jest, ani jak ma żyć. Wewnątrz miał same wątpliwości i stracił wszystkie swoje zewnętrzne poparcia. Autorytety, które dotychczas go prowadziły, wszystko. I tu nie chodziło tylko o autorytecie Freuda. Jung także wątpił o metodzie naukowej, która była jego poparciem. A zasadnicze pytanie, które go znęcało, było: czym jest dusza, psychi? Nauka twierdziła, że jej w ogóle nie ma, że jest materialna, rezultat uwarunkowania, a raczej projekcja naszego zachowania. Pamiętam, kiedy zacząłem czytać psychologię nowoczesną, opartą na działania profesora Skinnera, to oczywiście nie ma takiej rzeczy jak duszy, jest tylko zachowanie. Możemy mówić o zachowaniu, ale o duszy nie można mówić. No, a więc on był w mrocznym miejscu. Trochę mi przypomina Sofia, która upadła do chaosu i która musiała się jakoś wygrzebać z tego chaosu. To było miejsce, gdzie Jung się odnalazł w tym chaosie. Ale jego doświadczenie jednak nam daje wskazówki, jak mamy sami w takim momencie straty duszy postępować. Pierwsza rzecz jest nie uciekać od tego. Takie okresy niepewności, przygnębienia przynoszą swój skarb. O ile nie uciekamy od nich, nie leczymy ich przez jakiś środek. Trzeba wejść w tą ciemność, aby odnaleźć duszę, która się pogubiła, i pozwolić jej poprowadzić ciebie, nawet jeśli nie widzisz, gdzie ona ciebie prowadzi. No i zaczniemy czytać rozdział 1, strona 128. Dusza moja, gdzie jesteś? Czy mnie słyszysz? Przemawiam, wołam cię. Czy jesteś tu? Powróciłem ponownie, tu jestem. Pył wszystkich krajów wstrząsnąłem z moich stóp i przyszedłem do ciebie. Jestem przy tobie. Po długich latach długiej wędrówki znowu przybyłem do ciebie. Mam ci opowiedzieć o wszystkim, co ujrzałem, przejrzyłem, wchłonęłem w siebie. A może nie chcesz słyszeć o całym tym życiu i świecie pełnym hałasu. Ale jedno musisz wiedzieć. Jednego się nauczyłem, że trzeba żyć tym życiem. To życie jest drogą. Od dawna szukam drogą do tego, co niepojęte, co nazywam boskim. Słuchajcie to zdanie. Co on szuka? On szuka czegoś, co jest niepojęte. Właśnie. W tym wszystkim hałasu życia. To, co jest boskie. Nie mam żadnej innej drogi. Wszystkie inne drogi prowadzą na manowce. Znalazłem właściwą drogę, doprowadziła mnie do ciebie, do mojej duszy. Powracam wypalony i oczyszczony. Poznajesz mnie jeszcze? Jak długo trwała ta
rozłąka. Wszystko straciło, tak jak innym, i tak Cię znalazłem. Jak cudowna była moja podróż. Jakimi słowy mam opisać Ci, na jak zawiłych ścieżkach dobra gwiazda doprowadziła mnie do Ciebie. Podaj mi dłoń, moja dusza niemal zapomniana. Jakież ciepło przynosi radość ujrzenie Cię ponownie, moja dusza, której od dawno się wyrzekłem. Życie znowu doprowadziło mnie do Ciebie. Chcemy podziękować życiu, że żyłem na wszystkie pogodne i smutne godziny, za każdą radość i za każdy ból. Dusza moja chce wyruszyć moją podróż razem z Tobą. Z Tobą chcę wędrować i wstępować do mojej samotności. Piękne, prawda? No, jeden powód, dlaczego oczywiście to ten kryzys nadszedł, jak mówiłem, było jego zwątpienie o metodzie naukowej. Sposób, w którym ludzie widzieli duszę i powiedzmy, ja bym powiedział, w większościach uniwersyteckich wydziałach psychologii i tak widzą duszę w ten sam sposób. I w każdym razie jego analiza pokazała i to, co on doświadczał, bo on zawsze mówił o sobie, że on jest naukowcem empirycznym, a więc to, co on pisze, on sam doświadczył i widział empirycznie. To nie są pomysły wzięte od Biblii, nie są pomysły wzięte od powietrza. To on doświadczył i o tym właśnie on pisał. I właśnie duch głębi zmusił go do tego oglądu. Duch głębi ujawnia mu, czym jest dusza. Niematerialny obiekt badany w laboratorium. On już stracił tą duszę, a musi odzyskać inną. Bo my mamy, jest niewątpliwie, my mamy i wszyscy psycholodzy uznają, że mamy zespół naszych myśli i uczuć. Ale to jest bardzo ograniczone pojęcie naszej duszy. To jest tylko jedna strona, są te myśli i uczucia, których jesteśmy świadomi. Jest olbrzymia, większa warstwa, której on zaczynał poznawać. I czytam strona 129. Stąd uczymy się, co duch głębi uważa o duszy. Widzi ją jako żywą istotę istniejącą samą w sobie, a tym samym sprzeciwia się duchowi tego czasu, dla którego dusza jest rzeczą zależną od człowieka, która daje się oceniać i klasyfikować i której rozmiar możemy pojąć. Musiałem zrozumieć, że to, co uprzednio nazwałem moją duszą, bynajmniej nie było moją duszą, lecz martwym gmachem nauki. Dlatego musiałem mówić do swojej duszy jako czegoś dalekiego i nieznanego, co nie istnieje dzięki mnie, lecz dzięki temu, czemu to ja istnieję. No i popatrzcie, następny rozdział, co nazywa się Dusza i Bóg. Widzicie biały ptak i drzewo tam. Jest biały ptak i drzewo i taki wąż na ziemi. Czarny wąż. Zobaczycie w pierwszej księdze sporo węży. Jakoś chrześcijanie zawsze mieli problem z tym wężem od czasu, kiedy pojawił się w raju. Był jakoś nieprzyjemny i właśnie pod klątwą Boga oczywiście, ale jakoś węże pojawiają się w naszych snach i to nie zawsze znaczy, że
diabeł ciebie kusi, to jest znak czegoś dużo większego i wąż zazwyczaj oznacza psychiczną energię. I zobaczymy tutaj dalej, że będzie sporo o wężach. Ale tutaj ten wąż siedzi na ziemi i tak patrzy na niego, jeszcze nie wchodzi w grę. A tutaj jest dusza, co jest właśnie gołębiem i w drzewie tutaj. No, a więc jest czytanie 131. Dusza i Bóg. I temat jest wznoszenie się nad sobą. Jeśli chcesz odnaleźć duszy, musisz wznieść się ponad myślami, uczuciami, analizą te rzeczy naszego świata. Ten rozum nasz niższy, tak zwany. To jest ten rozum, którego używamy, żeby zbalansować nasze konto bankowe i żeby na przykład dojść do tego, co się dzieje z naszym samochodem, że nie działa i tak podobne rzeczy. Ale musimy się wznieść ponad tego wszystkiego. Stać się obserwatorem tego. Kiedy staniesz się obserwatorem tego i zaczniesz, i to jest, że możemy praktykować to w medytacji, że staniesz tam i zaczniesz patrzeć na swoje myśli i na swoje uczucia. Gdzie stoisz wtedy? No stoisz wtedy właśnie w swojej duszy, kiedy to robisz. I tutaj czytam. Jestem znużony, moja dusza. Zbyt długo trwała moja wędrówka. Moje szukanie siebie poza mną. Oto przeszedłem przez wiele rzeczy, znalazłem Cię ponad wszystkim. Ale na mojej tułaczce odkryłem poprzez rzeczy ludzkości świat. Znalazłem ludzi, a Ciebie, moja duszo, odnalazłem zrazu obrazie w człowieku, a potem Ciebie samą. Znalazł duszę w człowieku, w innych, patrząc na innych właśnie. Tak. Znalazłem Ciebie tam, gdzie najmniej Cię oczekiwałem. Wynurzyłaś się ku mnie z ciemnego szybu, zawczasu zapowiedziałaś mi się w snach. Płonęły one w moim sercu, popychając mnie do wszystkiego, co najśmielsze i najzuchwalsze i zmusiły mnie, bym wniósł się ponad siebie. Pozwoliłaś mi ujrzeć prawdy, których uprzednio nawet nie przeczuwałam. Pozwoliłaś mi przejść drogi, które nieskończone długości przeraziły mnie, gdy wiedza o nich nie kryła się w Tobie. Teraz przychodzimy do bardzo ciekawego miejsca. A więc po dłuższym okresie on odnajduje swoją duszę, ale odnajduje duszę najpierw przez obrazy. I jaki obraz, myślicie, on odnalazł od duszy? Jakaś świetlista, coś tam w sobie, czy jakiś duch, czy co? Nie, dziecko. 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 I czytamy tutaj 132. Kim ty jesteś, dziecko? Moje sny przedstawiły cię jako dziecko, jako dziewczynę. Nic mnie nie wiadomo o twojej tajemnicy. Wybacz, mówię jak we śnie, jak pijany. Czy jesteś Bogiem? Czy Bóg jest dzieckiem, dziewczyną? Tutaj mamy bardzo ciekawy obraz dziecka. A więc to jest to bambino, maleńkie dziecko boskie, dzieciątko, które oczywiście
poznajemy w czasie Bożego Narodzenia w żłobie, dzieciątko. I w pewnym sensie to dziecko się tak objawiło Jungowi jako obraz Boga. I chciałbym trochę o tym porozmawiać, bo to jest bardzo niezwykły obraz Boga jako dziecko. Ale to pojawia się w wielu miejscach. I później w Czerwonej Księdze znowu dziecko się pojawia i ten Bóg nadchodzący przyjmuje kształt dziecka. I jest tutaj, dałem wam ten obraz bardzo ciekawy i to pojawia się później. To możesz pokazać? Aha, to jest to boskie dziecko. I on nazywał to Fanes. Fanes to był Bóg, wydaje mi się, że chaldejski i urodził się jako złoty ptak. I Filemon, to jest nauczyciel Junga, który pojawia się w drugiej księdze, go określa właśnie jako złoty złoty ptak, przepraszam. No i to było dopiero wtedy, kiedy Jung zaczął rozumieć ten bardzo dziwny obraz Boga jako dziecko. Ale on pojawia się w wielu miejscach, specjalnie w pismach gnostyckich i apokryficznych. Na przykład jest apokryf Jana, gdzie Jan jest prowadzony przez anioła do ogrodu oliwy właśnie i tam spotyka dziecko. Chrystus objawia się jemu jako dziecko. I jest apokryf świętego Pawła, gdzie Paweł jest w drodze od Damaszku. W Dziejach Apostolskich on jechał do Damaszku, a tutaj wraca od Damaszka. I na drodze spotyka dziecko. I poznaje, że to dziecko jest właśnie Panem, że to jest Chrystus jako dziecko. No i też uwagę waszą zwracam na Walentyna Aleksandryjskiego, wielkiego teologa i gnostyka, który pewnego dnia na drodze spotkał dziecko i pytał, kim jesteś? I dziecko powiedziało, jestem Logosem. A więc ten motyw dziecka pojawia się dosyć często. To jest bardzo niezwykły obraz. To jest obraz pewnej pierwotności w każdym razie. Coś bardzo pierwotnego, gdzie wszystkie przeciwieństwa są połączone. No, później dowiemy się, że nowy Bóg ma dwa aspekty, dobry i straszny właśnie. No, w każdym razie dusza przedstawia paradoksy i sens i bezsens. I porozmawiamy teraz trochę o paradoksach. A więc, bo to, czym Jung się spotyka teraz, jest to, że dusza, którą on spotyka, to nie tylko objawia sens, ale też bezsens i nadsens. A więc musimy zaczynać objąć paradoksy i dwuznaczności. I zaraz, strona 133. A w jaki sposób musimy pojąć? No, tutaj chodzi o wiedzę serca.
że pojmujemy duszę przez nasze serce, przez wiedzę serca. I czytamy strona 133. Duch głębi nawet nauczył mnie, by moje działanie i moje decyzje uważać za zależne od snów. Sny. Akapit poprzedni. Mam się nauczyć, że szumowanie mojego myślenia i moje sny są mową mojej duszy. Muszę nosić ją w moim sercu i obracać w moim umyśle, jak słowa najdroższych mi ludzi. Sny to wiodące słowa duszy. Jakże więc zatem nie miałbym kochać moich snów i ich zagadkowych obrazów, nie czynić przedmiotem moich codziennych rozważań. Sądzisz, że sen jest głupi i brzydki? Co jest piękne, co jest brzydkie, co jest mądre, co jest głupie? Duch tego czasu jest moją miarą, wszakże duch głębi przewyższa go w obu krańcach. Tylko duch tego czasu zna różnicę pomiędzy wielkim i małym. Różnicą tu jednak jest nieważna jak duch, który ja poznaję. I dalej. Duch głębi nawet nauczył mnie, aby moje działanie i moje decyzje uważać zależnie od snu. Sny przygotują życie i określają cię, jeśli nawet nie rozumiesz ich języka. Chciałoby się uczyć tego języka, ale kto potrafi nauczyć się go i uczyć go innych? Albowiem sama uczonność nie wystarczy. Istnieje wiedza serca, która daje głębokie wyjaśnienia. Wiedzy serca nie można znaleźć w żadnej książce i nie można otrzymać z ust żadnego nauczyciela, lecz wzrasta ona z ciebie, jak zielone zboże z czarnej ziemi. Uczoność należy do ducha tego czasu, wszakże duch ten bynajmniej nie obejmuje snu, gdyż dusza jest wszędzie tam, gdzie nie ma uczonej wiedzy. Powiedz to profesorowi, że dusza jest tam, gdzie nie ma uczonej wiedzy. Jak jednak mogę osiągnąć wiedzę serca? Wiedzę tę możesz osiągnąć tylko przez to, że w pełni żyjesz swoim życiem. Żyjesz w pełni swoim życiem, gdy żyjesz także tym, czym jeszcze nigdy nie żyłeś, lecz postanowiłeś życie lub myśl innym. Powiesz, nie mogę przecież żyć czy myśleć o tym wszystkim, czym żyją i o czym myślą inni. Ty jednak powinieneś żyć życiem, który jeszcze mogłem żyć. Powinienem żyć, a myśleniem, który jeszcze mogłem myśleć, powinienem myśleć. I potem w czerwono napisane wiedza serca jest taka jak twoje serce. Złym sercem poznajesz zło, dobrym sercem poznajesz dobro. I teraz przechodzimy, jedną rzecz jeszcze, zanim przechodzimy do służby duszy. Czym jestem? Jestem sługą. Strona 135 na górze. Musiałem poznać, że jestem tylko wyrazem i symbolem duszy. W rozumieniu ducha głębi jestem tym, który jest w widzianym świecie, symbolem mojej duszy i jestem tylko sługą, tylko podstawą i tylko posłuszeństwem. Duch głębi nauczył mnie mówić, jestem sługą dziecka. Dzięki temu słowu uczę się przede wszystkim największej pokory, jako często czego najczęściej brak.
Ktoś kiedyś spytał Junga, dlaczego dawniej Bóg przemawiał w czasach biblijnych i innych człowiekowi i dlaczego dzisiaj tak nie przemawia? I Jung odpowiedział temu, no może nikt nie mógł się dosyć nisko stopić właśnie i popatrzeć dosyć nisko. Szukamy tam czasami, a nie nisko. I dalej Jung ciągnie, mówiąc o tym, czym jest to dziecko i czym jest Bóg. I to jest kluczowe tutaj. Przeczytam i potem porozmawiamy o tym minutkę. Mój Bóg jest dzieckiem, a więc nie dziwcie się, że duch tego czasu we mnie zbuntował się na urągowisku i śmiech szyderczy. Nikt mnie nie wyśmieje tak, jak wyśmiałem siebie. Wasz Bóg nie ma być szydercą, co to wy sami szydercami będziecie. Macie wydrwić samych siebie i móc wznieść się ponadto. Jeśli nie nauczyliście się jeszcze ze starych świętych ksiąg, to pójdźcie i pijcie krew i spożywajcie ciało wydrwionego i udręczonego przez nasze grzechy, byście cali przyjęli Jego naturę. Wyrzekajcie się bycia poza wami, macie być Nim samym. Nie Chrystiani, chrześcijani, lecz Christi, Chrystusami. Gdyż w przeciwnym razie nie przydacie się nadchodzącemu Bogu. Teraz pomyślmy, weźmy na chwilkę, weźcie to w sobie. Tutaj Jung odnosi się oczywiście do, powiedziałbym, mitologii chrześcijańskiej. Używam słowa mitologię jako opowieść i narrację chrześcijańską tutaj, i widzi właśnie w chrześcijaństwie i tą całą historię zbawienia i wydrwionego, który wylał właśnie tą krew, że jest coś bardzo ważnego w tym wszystkim i że jeśli nie nauczymy się od księg, od innych ludzi, od mądrych nauczycieli, to musimy sami wejść w misterium to w ten sposób. I zobaczymy później w następnych rozdziałach, Jung zaczyna wchodzić w to misterium w bardzo żywy sposób po spotkaniu Eliasza i Salome, co później będzie. Ale kluczowe jest, że kiedy człowiek wchodzi i że misterium, i to jest misterium, które się odgrywa w mszy świętej i innych obrzędach właśnie, gdzie jest przemiana chleba i winy, że to jest chrześcijańskie misterium i że my musimy tą przemianę sami przeżyć i stać się nie chrześcijanami, ale Chrystusami. I to jest też w Ewangelii Filipa, przeczytacie, jest to zdanie, ten nie jest tylko ten, który połączył przeciwieństwa w sobie, nie jest już tylko chrześcijanem, ale Chrystusem. I to zobaczycie też w odach Salomona. Powtarza się przez wielu odach Salomona, że człowiek właśnie utożsamia się i staje się nie zwolennik Chrystusa, ale sam
samym Zbawicielem Chrystusem. Na tym polega ta przemiana. I teraz następny rozdział, tak krótko spojrzymy, to jest rozdział 3 o służbie duszy. I ten rozdział pokazuje Junga znowu w stanie niewiedzy i zamieszania. Nie jest powiedziane, że kiedy masz moment oświecenia, że ten moment zostanie z tobą na zawsze. I tutaj widać Junga, który musi poddać się duszy, aby dusza go prowadziła. Ale boi się. Kto z nas nie bałby się, żeby kierować się czymś tak niepewnym niby, ale to jest gorsze niż niepewne, dwuznaczne, że kiedy zaczynamy właśnie chodzić i pozwolić, żeby dusza nas prowadziła, to odnajdujemy dwuznaczność wszędzie, paradoksy, że to jest światło i to jest ciemno i to jest to i to jest tamto. Przeczytajcie, taka dwuznaczność jest śpiewana pięknie w tym poemacie właśnie Grzmot, doskonały umysł. Tam słyszycie właśnie taką żeńską bogini, która przedstawia dwuznaczność. A więc, bo nasze życie jest prowadzone według ducha tego czasu, logiczne myślenie i wszystko według zewnętrznego celu. Jak wybieramy karierę, dlaczego każdy z młodych, którego pytam, co chcesz robić w życiu? Informatykę. Każdy chce informatykę. A czy słyszałem ktoś, który powiedział, że chciał być poetą, albo artystą, albo no broń Boże, księdzem dzisiaj jakoś to nie jest bardzo popularne, ale też coś innego, ale informatyką. A co ja chciałem robić, kiedy byłem młody? No ja chciałem astronomię studiować, gwiazdy. A tata padał w szał. On powiedział, no to zupełnie nieprzydatne, co ty robisz? I dodał, ale przecież przez teleskop tylko jeden może patrzeć. No tak to było. Ale właśnie o to chodzi. Szukać kierunek duszy, a duch głębi właśnie inaczej działa. Duch głębi szuka sens i bezsens. I musimy objąć te oboje. I to jest często w naszej kulturze trudno, ale trzeba czasami, kiedy widzisz sytuację, którą naprawdę nie rozumiesz, rozumieć i widzieć i spojrzeć na to, że tam jest sens, ale tam jest też bezsens, że oboje się znajdują tam. I przeczytajmy rubrykę właśnie 140 na dole. Musiałem poznać, że mam poddać się temu, czego się obawiałem. Ba, jeszcze więcej, że to, czego lękałem, muszę nawet pokochać. Tego musimy się nauczyć od owej świętej, która kiedyś brzydziła się zarażonymi dżumą, piła ropę z wrzodą chorych i przekonała się, że pachnie ona jak róża. Bardzo ciekawy obraz, powiedziałbym. Czyny świętych nie były daremne. Każdej rzeczy, która dotyczy Twojego zbawienia i osiągnięcia łaski,
jesteś zależny od twojej duszy. Dlatego żąda ofiara, a nie może być dla ciebie zbyt trudna. Jeśli twoje cnoty przeszkadzają ci w zbawieniu, to odłóż je, gdyż stały ci się przeszkodą. Niewolnik cnoty znajduje drogę w równie małym stopniu, co niewolnik grzechu. Jeśli mniemasz, że jesteś panem swojej duszy, to stań się jej sługą. Gdybyś był jej sługą, to przejmij władzę nad nią, gdyż wtedy wymaga ona zawładnienia. Niech to będą twoje pierwsze kroki.